Witajcie. Dzisiaj postanowiłem zająć się funkcją kwadratową. Postaram się w tym filmiku przedstawić wszystkie ważne informacje na temat funkcji kwadratowej, więc zapnijcie pasy, gdyż podejrzewam, że zajmie nam to nie krótką chwilkę. Myślę, że możemy zacząć od tego, jak wygląda funkcja kwadratowa w takiej najprostszej możliwej postaci. Funkcja kwadratowa w takiej postaci ma taki wygląd. Y równa się ax kwadrat i tyle. Do tego z tym bx i c, bo pewnie coś już na temat funkcji kwadratowej wiecie, przejdziemy później. Taka funkcja kwadratowa w tej postaci wygląda na wykresie o tak. I to jest po prostu zwykła parabola. I możemy teraz omówić na ten moment, jak się zachowuje a. Gdy a jest coraz większe, czyli zmierza do nieskończoności, funkcja kwadratowa wygląda coraz bardziej jak taka strzała, jak gwóźdź. Natomiast gdy a jest coraz mniejsze i zmierza do zera, to funkcja zachowuje się jak taka ala patera na owoce. Czyli tutaj mamy a zmierzające do zera, a tu mamy a zmierzające do nieskończoności. Czyli podsumujmy, im większe a, tym funkcja wygląda bardziej jak strzałka, jak grot, jak dzida. Im mniejsze a, ale powiedzmy w przedziałach od 1 do 0, czyli ułamkowych, jest wtedy taką płaską miską, talerzem, rzekłbym. Oczywiście pamiętajmy, że a w funkcji kwadratowej może też przyjmować wartości ujemne, więc wtedy ta funkcja wygląda, to zaprezentuję na osobnym wykresie, żeby tam już nie mieszać. Jeżeli a jest ujemne, to parabola wygląda do góry nogami po prostu. Odwracamy w ten sposób. W którymś filmiku przedstawię sposoby przekształcania funkcji. Jest ich kilka, natomiast nie na ten moment. W każdym razie w przypadku, gdy a jest ujemne, funkcja kwadratowa po prostu, ja to nazywam, jest smutna. Można sobie to w ten sposób skojarzyć, że jeżeli jesteśmy na plusie, to jesteśmy zadowoleni. Mamy kaskę w kieszeni, jesteśmy na plusie, uśmiechnięci. Jeżeli jesteśmy na minusie, nie wiem, wisimy komuś kasę, wtedy na minusie jesteśmy smutni. I ja tak mówię o tej funkcji. Niektórzy mylnie mówią, że funkcja jest tutaj malejąca, tu rosnąca. Funkcja kwadratowa jako taka jest ani nie rosnąca, ani nie malejąca. Ewentualnie jest malejąca i rosnąca w przedziałach. Do tego przejdziemy później, natomiast na ten moment zwróćcie uwagę, że jeżeli mamy znów jakiś ułamek dla funkcji kwadratowej typu 1/2, 1/7, nie wiem, 2/15, to funkcja znów wygląda jak talerz. Gdy mamy minus 700, to jest taki bardzo ostry szpikulec, tak? Czyli znów dla bardzo, bardzo małych wartości typu minus 20, minus 25, minus 700. Oczywiście nie spodziewajcie się czegoś takiego na maturze czy na sprawdzianie, ale możecie sobie to wyobrazić, że wtedy to jest taki ostry szpikulec, szpilka powiedzmy. Dla wartości z przedziału od minus 1 do 0, albo raczej od 0 do minus 1, to jest znowu talerz, tylko do góry nogami. Więc te przykłady, które tutaj podałem, to mogłoby być na przykład dla tego wykresu, powiedzmy to byłaby 1/10, a dla tego minus 1/10. Dlatego byłoby po prostu 1, dlatego byłoby minus 1, dlatego byłoby 20, a dlatego byłoby minus 20. Więc na ten moment wiemy już, jak kształt funkcji kwadratowej jest zależny od współczynnika a. Podstawowym jednak wzorem funkcji kwadratowej jest y równa się ax kwadrat plus bx plus c. I mimo wszystko częściej będziemy się spotykać z czymś takim niż
z tą podstawową ax kwadrat plus b. Natomiast jeżeli wiemy, jak to wygląda, to będziemy wiedzieć, jak to wygląda. One będą miały identyczny kształt, tylko reszta tego wykresu, znaczy reszta tego wzoru, będzie tą funkcję przesuwać prawo, lewo, góra, dół. Czyli te ax kwadrat po prostu będzie w jakimś innym miejscu w układzie współrzędnym. Do tego też dojdziemy później. Cóż dalej? Dalej chyba będziemy mieć może zróbmy sobie postacie funkcji kwadratowej, albo może rozwiązywanie prostych równań, później. Następną postacią funkcji kwadratowej jest tak zwana postać kanoniczna. I tutaj niestety pojawiają nam się kolejne literki. Jest to P oraz Q i w tej postaci funkcja kwadratowa ukazuje nam, w którym miejscu jest wierzchołek funkcji kwadratowej. Wierzchołek funkcji kwadratowej wtedy ma współrzędne po prostu P, Q, czyli P jest x-em wierzchołka, a Q jest y-iem wierzchołka. Jeżeli widzimy funkcję kwadratową zapisaną w ten sposób lub po prostu w ten sposób, na przykład bez Q, tak? Bo Q nie musi być przecież góra-dół przesunięta, funkcja nie musi być przesunięta góra-dół, może być na osi x, więc Q wtedy jest zerem. To wtedy możemy odczytać bezpośrednio z funkcji kwadratowej współrzędne wierzchołka. Jest to bardzo pomocne, czasami wręcz niezbędne do tego, aby narysować prawidłowo funkcję kwadratową. Następną postacią funkcji kwadratowej jest x minus x1. Tutaj może być trochę problemów dla Was, bo nagle się okazuje, że jest masę xów. To jest tak zwana postać, to nie jest pionowa kreska, tylko nawias. Ta postać ukazuje nam z kolei w funkcji kwadratowej miejsca zerowe, gdzie x1 oraz x2 są liczbami, a dokładnie współrzędnymi na osi x miejsc zerowych. Z tej postaci jesteśmy w stanie właśnie wyczytać i może ewentualnie narysować funkcję kwadratową, w których miejscach przecina oś x. I standardowo, jeżeli zauważymy, że a jest ujemne i mamy jakieś tam miejsca zerowe, które zaznaczymy sobie na osi liczbowej, to możemy narysować smutną funkcję. Jeżeli mamy a dodatnie i mamy te x1, x2, na przykład 2 i 3, to możemy narysować przez nie przechodzącą funkcję uśmiechniętą. Zatem mamy x1 i x2 jako miejsca zerowe. Spróbujmy teraz zapoznać się z podstawowymi wzorami na p i q oraz x1 oraz x2. Zadania z tym związane potem będę wymyślał i liczył, natomiast teraz po prostu zapoznajmy się ze wzorami. Możemy sobie gdzieś na karteczce obok napisać, warto je znać, chociaż wydaje mi się, że one są w tablicach matematycznych. Natomiast oczywiście szybciej jest je wyłuskać z głowy niż potem wertować te tablice. Zatem proponuję zapoznać się z obydwoma tymi wzorami, które zaprezentuję. Pierwszy wzór, taki książkowy, to jest minus b przez 2a. No i on jest dość prosty, po prostu bierzemy z tej postaci ogólnej ax kwadrat plus bx plus c współczynnik b i a, wstawiamy do tego wzoru i sobie liczymy p, nic prostszego. Natomiast czasami mamy inną postać. Mamy to p, może z treści zadania wynikające, może z tego, że widzimy na rysunku, gdzie jest wierzchołek. I nie mamy tej postaci tutaj, więc wtedy p możemy policzyć w ten sposób, że obliczymy na przykład w ten sposób x1 plus x2 na 2. Skąd się to bierze? Jeżeli mamy funkcję kwadratową i znamy jakieś miejsca zerowe, na przykład jedno jest tutaj, drugie jest tutaj, funkcja jest na przykład uśmiechnięta, to jeżeli policzymy
P z tego wzoru, to bierzemy sobie współrzędne x stąd, czyli na przykład tu będzie 0, tu będzie minus 6, to wiemy, że P musi być w środku pomiędzy nimi. Pamiętajmy o tym, że funkcja kwadratowa jest symetryczna właśnie względem prostej przechodzącej przez wierzchołek. Czyli inaczej rzecz ujmując, możemy funkcję kwadratową w ten sposób złożyć. Złożyć właśnie na pół wzdłuż prostej przechodzącej przez środek. Jak to brać pod uwagę? Mogłoby być zadanie na przykład, że wartość funkcji dla powiedzmy minus 7 to jest nie wiem 7 oraz dla jedynki to też jest 7. To zrobimy taką prostą. 7 i zapiszmy to, że f od minus 7 równa się f od 1 równa się 7. Często zdarzają się takie zadania i w tym momencie ciężko ogarnąć, o co w ogóle chodziło w tym zadaniu, ale chodziło właśnie o tą symetryczność. Zauważamy sobie, że mamy taki punkt i taki, czyli 7. W tym miejscu zmienię kolor długopisu, żebyście widzieli. W tym miejscu mamy minus 7, w tym miejscu mamy 1 i te nasze P nadal jest na minus trójce, tak? Więc możemy z takiego równania w ten sposób obliczyć P. Idąc tym tropem też możemy, jeżeli będziemy mieć znacznie prostsze zadanie z miejscami zerowymi, jeżeli wiemy, że miejsce zerowe to minus 6 oraz 0 i podstawimy do tego wzoru, tak samo obliczymy, że to minus 3, więc ten wzór przydaje się w różnych momentach, albo gdy mamy postać iloczynową i po prostu sobie dodajemy i wyciągamy tą średnią arytmetyczną z miejsc zerowych, otrzymując P, lub gdy mamy takie bardziej skomplikowane zadanie, gdy mamy dla dwóch jakichś punktów tę samą wartość. Wtedy musimy pamiętać gdzieś tam w głowie, że funkcja kwadratowa jest symetryczna względem środka. Dobrze, co dalej? Wzory na Q. Wzór na Q to jest minus delta przez 4 Delty jeszcze nie mieliśmy, zaraz podam wzór na deltę. Ten wzór bardzo wygodny, bo czasami gdy liczymy deltę do miejsc zerowych, ona jest potrzebna. To już ją mamy, wstawiamy do tego wzoru, dzielimy przez czterokrotność współczynnika a i tyle. Pamiętajcie oczywiście o tym minusie. Natomiast jest jeszcze drugi wzór, taki powiedzmy domyślny, o którym nie wszyscy pamiętają. Warto go stosować w momencie, gdy gdy P, czyli ten x wierzchołka jest liczbą całkowitą lub gdy jest mały lub gdy nam się nie chce używać tego wzoru na deltę. To jest po prostu najzwyklejsze f od P. O co chodzi w tym wzorze? W tym wzorze chodzi o to, że tak jak wspomniałem, jeżeli P na przykład, załóżmy, że P jest jedynką albo zerem, wystarczy w miejsce x tu wstawić to 0 lub 1, czyli wartość P i policzyć, ile to wyjdzie y dla naszej funkcji. To jest po prostu wzór na Q. Myślę, że mogę pokazać, jakby to zadziałało. Niech będzie, że mamy funkcję pod tytułem y równa się x kwadrat, powiedzmy plus 2x plus 3. Liczymy sobie P. To jest minus 2 albo minus 2 przez 2a, czyli przez 2 razy 1. Pamiętajmy, że jeżeli nic nie jest przy literce napisane, to znaczy, że tam jest 1. Idąc dalej tym tropem, jeżeli jest minus przy jakiejś literce, to jest minus 1. Ale wróćmy do obliczeń. P nam wyszło, że jest równe minus 1. I teraz oczywiście moglibyśmy liczyć deltę, wstawić to do wzoru na Q, ale tak jak wspomniałem, jest to mała liczba całkowita, łatwa do obliczeń. Możemy sobie policzyć tym drugim sposobem, że Q równa się
f od minus 1. Zwróćcie uwagę, że od razu do tego wzoru, który wcześniej napisałem, wstawiłem tą minus 1 jako p. W to miejsce jest wstawione minus 1. I tą minus 1 będę wstawiał w miejsce x, czyli mam minus 1 i tutaj bardzo ważny jest zapis. Musimy tą minus 1 wziąć do nawiasu i dopiero w kwadrat, a broń Boże nie pisać coś takiego. Znaczy jakby Wam wyszedł dobry wynik, to może nawet nikt nie zauważy, natomiast to jest bardzo duży błąd, więc nie róbcie tego. Potem dalej mamy plus 2, znowu razy minus 1 w nawiasie. Nie może być dwóch znaków obok siebie, muszą być oddzielone nawiasem. I co tam dalej? Plus 3. Po prostu liczymy. 1 minus 2 plus 3. Wynik to 2. Oczywiście, tak jak wspomniałem, to jest opcjonalne, ale bardzo wygodne. Na pewno liczenie delty zajęłoby mi więcej czasu niż liczenie tego, plus jeszcze musiałbym tą deltę wstawić do kolejnego wzoru, a tutaj natychmiast liczę. To się sprawdza wyłącznie, gdy p jest albo małe, albo liczbą całkowitą i bardzo łatwo podrzucić to do głównego wzoru. Mamy w ten sposób kół obliczone. Tak liczymy postać kanoniczną. Jeżeli mamy już p i q, możemy wstawić p w to miejsce, q w to miejsce. Skąd bierzemy a? A zawsze stoi przy x kwadrat, więc po prostu przepisujemy. Przypominam, że jeżeli nic nie stoi przy x kwadrat, to znaczy, że stoi tam jedynka. Możemy ją tam wpisać? Nie musimy. Następnym wzorem jest ta delta, o której wspomniałem. Delta ma wzór b kwadrat minus 4ac. I tutaj nie ma co dodać, co ująć, ale najważniejsze jest, żebyście prawidłowo odczytywali a, b, c. Proponuję Wam ćwiczenie. Zapiszcie sobie jakąś funkcję, wymyślcie sobie współczynniki, tak? To może być powiedzmy minus 3x kwadrat minus 7x plus powiedzmy 5. O. Na ten moment należałoby wypisać te współczynniki, żeby je w ogóle zauważyć, żeby wiedzieć, jak je wstawiać. Oczywiście bardziej doświadczeni gracze wiedzą już, gdzie jest a, gdzie jest b, gdzie jest c i jak one wyglądają. A stoi przy x kwadrat i to jest minus 3. Jeżeli będziemy liczyć cokolwiek, jeżeli będziemy liczyć deltę, to musimy wstawić tam do obliczeń właśnie tą minus trójkę. B to jest minus 7. Też nie można się pomylić, nie można wstawić siódemki, musi być minus 7. No i c równa się 5. Czyli zwróćcie uwagę, że współczynnik to jest cała ta liczba, mogę nawet ją wziąć w nawias. Tutaj mogę dać plus i tę liczbę w nawias. No tutaj już nie muszę dawać plusa, ta liczba jest na plusie. Więc to są nasze współczynniki. Ok. Minus 3, minus 7 i 5. Jeżeli będziecie liczyć deltę dla tych współczynników, no to mamy minus 7. Pamiętamy, że minus 7 mamy wziąć w nawias i do kwadratu. Nie możemy zapisać minus 7 kwadrat. To jest bardzo źle. Ok. Następnie mamy minus 4 razy w nawiasie minus 3 i razy 5 po prostu. I tak powinno wyglądać prawidłowe liczenie delty dla takiej funkcji. Ile ona jest równa, nie ma znaczenia, bo w sumie nie rozwiązujemy tego zadania, tylko to był przykład na obliczanie delty. Po co nam ta delta? To jest tak zwany, właśnie, pamiętajcie o tym, że często w zadaniach jest napisane coś takiego jak wyróżnik kwadratowy. To jest właśnie delta. Jeżeli usłyszycie, przeczytacie wyróżnik kwadratowy, to na pewno chodzi o deltę i to jest delta. Więc jak już mamy ten wyróżnik kwadratowy, to możemy sobie obliczyć miejsca zerowe. Ja ten wzór podaję od razu dla obydwu miejsc zerowych i to nie znaczy, że to jest x1/2, w sensie, że to jest połowa miejsca zerowego, tylko że to jest wzór na obydwa miejsca jednocześnie. Jeżeli lubicie sobie zapisywać wzory w danych czy podczas obliczeń, to możecie dwa wzory w jednym zapisać. Tak? Tak wygląda ten wzór uwspólniony, bym rzekł. Przez 2a. Jest minus b,
trzeba pamiętać o tym minus b i nie mylić ze wzorem na deltę, bo we wzorze na deltę nie ma tego minusa. Więc minus b plus minus pierwiastek z delty. I to też jest ważne, żeby nie zapomnieć, że tutaj nie wstawiamy delty. Tu wstawiamy pierwiastek z delty. Więc jeżeli deltę obliczyliśmy i powiedzmy, że delta, nie mówię, że w tym zadaniu, tylko po prostu przykładowa delta to 25, to pierwiastek z delty też możecie sobie osobno zapisać, to jest 5. Ok? Tak naprawdę też jest równy plus minus 5, bo pamiętajmy, że jeżeli pierwiastkujemy liczbę, to pierwiastkowanie, przynajmniej w drugiej potędze, pyta nas bardziej o to, jaka liczba została podniesiona do kwadratu, że wyszło nam 25. Takie jest pytanie. A odpowiedzią na nie jest, że albo minus 5, albo 5. I zazwyczaj piszemy, że pierwiastek z jakiejś liczby to jest ta liczba dodatnia, chociaż to niekoniecznie musi być prawdą. Dlatego jeżeli pierwiastek z delty nam wyjdzie 5, oczywiście my to zapiszemy jako 5, to tutaj we wzorze wstawimy zarówno piątkę, jak i minus piątkę. W jednej opcji dla x1 wstawimy piątkę, w drugiej opcji dla x2 wstawimy minus piątkę, czy jakąkolwiek inną liczbę, która nam wyjdzie z obliczeń. Więc tu mamy wzór na obydwa miejsca kwadratowe. Jeden z plusem, drugi z minusem. Jeżeli będziemy przepisywać je osobno, to wyjdą dwa wzory, minus b plus pierwiastek z delty na 2a, a drugi wzór minus b minus pierwiastek z delty na 2a. Voilà. Więc można zaoszczędzić trochę czasu w zapisywaniu wzorów, jeżeli to robicie. Bo myślę, że znajomość wzorów nie jest oceniana na maturze, gdyż pamiętajmy, że te wzory mamy w tablicach. To są wzory na deltę. Co następne by nas interesowało? Wierzchołek paraboli mamy, postacie funkcji kwadratowej, delta i miejsca wzorowe, zbiory wartości. Czemu nie? Możemy przejść teraz do kolejnej części omawiania funkcji kwadratowej. Do tej pory mówiliśmy o tym, czy funkcja jest uśmiechnięta, czy funkcja jest smutna i jak to się ma do współczynnika a. Ale jak już to wiemy, to możemy się zająć czymś takim jak ten właśnie zbiór wartości. Zbiór wartości działa w ten sposób, że mówi nam o wszystkich y, jakie przyjmuje funkcja kwadratowa, mówiąc tak oczywiście kolokwialnie. Więc jeżeli funkcja kwadratowa, załóżmy, wygląda w ten sposób, to ona ma zbiór wartości w tę stronę. Czyli y należy od q, które jest ujemne oczywiście, tutaj na tym rysunku przynajmniej, do nieskończoności. Kiedy jest taki zbiór wartości? Gdy a jest większe od 0. Skąd to wiemy? Patrzymy na funkcję. Ewidentnie funkcja jest uśmiechnięta. Jak jest a? Dodatnie. Gdy a jest dodatnie, to najmniejszym możliwym miejscem tej funkcji jest jej wierzchołek na dole. Ona jest uśmiechnięta, to spód ma na dole. Od tego miejsca do nieskończoności ma jakieś wartości. Dlatego y, czy tam zbiór wartości należy do takiego zbioru. Możemy to też właśnie zapisać, że to nie jest y, tylko zw ewentualnie. Ale to jak chcecie, to różnie jest zapisywane. Myślę, że zrozumiane. A, i pamiętajmy o domknięciu. Oczywiście ja czasami źle piszę te nawiasy, ale my domykamy q. Dlaczego domykamy q? Gdyż wierzchołek funkcji kwadratowej również do niej należy, więc trzeba pamiętać o tym domknięciu na funkcji kwadratowej. Gdy natomiast funkcja kwadratowa jest smutna i leci w ten sposób, to zauważamy, że jej maksymalnym miejscem jest właśnie ten wierzchołek w tym miejscu. I wtedy te y mamy przedział od minus nieskończoności, nieskończoności nie domykamy, od minus nieskończoności do q, które właśnie domykamy. Tak? Więc jeżeli
a jest ujemne. Skąd to wiemy? Pamiętamy, że gdy jesteśmy na minusie, to jesteśmy smutni. Tak? Czyli a jest mniejsze od zera. Zatem funkcja jest smutna, zatem y przyjmują wartości od minus nieskończoności do q, gdzie q jest tym maksymalnym miejscem. Gdzieś ta wiadomość, ta informacja nam się przyda później. Potem będą jakieś maksymalizacje, jakieś pochodne i tam będzie występować funkcja kwadratowa. Jeżeli będziemy pamiętać o tym, że to ekstremum tej naszej funkcji jest właśnie w wierzchołku, to będziemy sobie bardzo ułatwiać obliczenia. Będziemy natychmiast wiedzieli, czego szukamy. W przypadku funkcji uśmiechniętej będziemy szukać minimum, bo to jest, zwróćcie uwagę, spód szklaneczki. I w funkcji smutnej z a ujemnym będziemy szukać tego maksimum, czyli czubka góry. Dobrze, to mamy zbiór wartości. Co następne? Monotoniczność. Ja już o tym wspominałem, że funkcja kwadratowa jako taka nie jest monotoniczna, lecz jest monotoniczna w przedziałach. Jeżeli mamy funkcję kwadratową uśmiechniętą i pamiętamy, że tu jest wierzchołek, czyli ta minimalna wartość w przypadku uśmiechniętej, to funkcja maleje tu, a rośnie tu. Tak, tylko pamiętajcie, jak to czytamy. Zawsze czytamy monotoniczność od lewej do prawej. Nie moglibyśmy zrobić, że tutaj maleje, a tu rośnie. Tak? Bo oczywiście te strzałki moglibyśmy, jeżeli byśmy rysunek jakiś rysowali, nie wiem, dla dziecka czy coś, to możemy sobie strzałki rysować w dowolnym kierunku. Natomiast w przypadku monotoniczności zawsze od lewej do prawej. I już tłumaczę skąd, gdyż definicja monotoniczności, definicja tego, czy funkcja rośnie, czy maleje, jest taka. Wraz ze wzrostem argumentów wartości funkcji rosną. To jest definicja tego, że funkcja rośnie. Wzrost argumentów mamy przecież w prawo. Oś x idzie w prawo i w tę stronę rosną. Zresztą strzałka nam ukazuje, w którą stronę rosną xy. Więc wzrost argumentów mamy w prawo. Dlatego te strzałki idą od lewej do prawej. I o tym też pamiętajcie, nie mylcie się w ten sposób. Jeżeli chcemy dla takiej funkcji kwadratowej, która jest uśmiechnięta, czyli która ma a większe od zera, zapisać monotoniczność, to oczywiście musicie znać p. Gdyż to jest wartość x. Tak? Nie rysuję tej osi, nie rysuję tego p, bo oczywiście każda funkcja kwadratowa jest inna. Przecież mogłaby być taka funkcja kwadratowa w takim... O, nie działa mi cofanie, super. Funkcja kwadratowa mogłaby być w dowolnym de facto układzie współrzędnym, w takim... O, po prostu może być wszędzie umiejscowiona, więc nie rysuję tego, po prostu pamiętajmy, że tam jest p, że wierzchołek ma p. I możemy sobie to zawsze rysuję w ten sposób, że f od x, czyli nasza funkcja, jest malejąca, piszę słownie dla x należącego i patrzę, czytamy zawsze od lewej. Dla xów od minus nieskończoności do p i pamiętamy o tym domknięciu, bo wierzchołek też należy do funkcji. Funkcja rosnąca dla x należącego od p do nieskończoności. I to jest ciekawe, że domykamy zarówno w rosnącej i w malejącej na p. Podobnie zresztą jak domykamy w q w zbiorze wartości. Gdy funkcja jest smutna, oczywiście tu rośnie, czego już nie będę pisał, a tu maleje. I też do wierzchołka, czyli f od x było, wiecie co, to możemy sobie w sumie tylko przemienić. Tu jest rosnąca, a tu malejąca. I hop. I hop. Czyli jeżeli byśmy mieli a ujemne, to może też zapiszę a większe od zera, a mniejsze od zera. Gdybyśmy mieli a ujemne, to przepisujemy dokładnie to samo, tylko tę strzałkę zamieniamy na tę strzałkę. Też tak jakoś zaznaczę, może tu będzie strzałka o ciach, a tu będzie strzałka tak. Te różnice zaznaczę, nie?
Czyli te same przedziały, tylko gdy a jest ujemne, no to funkcja rośnie od minus nieskończoności do p, a maleje od p do nieskończoności. Mam nadzieję, że to jest zrozumiałe. Gdyby nie było, to zrobię po prostu dla Was osobny filmik z jakimś przykładem. Teraz mamy monotoniczność omówioną. Jaki jest następny podpunkt? Dziedzina funkcji. No to akurat w przypadku funkcji kwadratowej to nie jest najmniejszy, to w ogóle nie jest problem, gdyż dziedziną funkcji kwadratowej, która ma taką postać jak któraś z tych i nie jest ułamkiem, to dziedzina funkcji, nie jest też pierwiastkiem, to dziedzina funkcji to są po prostu liczby rzeczywiste. I już tłumaczę, jak to rozumieć. Niezależnie od tego, jakiego x'a wstawimy w dowolne z tych miejsc tutaj, zawsze uzyskamy wynik. Natomiast gdybyśmy mieli funkcję, jakąś inną funkcję, nie kwadratową, jakąś funkcję, która jest w postaci takiej, że ma licznik i mianownik, jakaś powiedzmy wymierna, to pamiętajmy, że nie możemy dzielić przez 0. Tam w takiej funkcji byśmy musieli eliminować tego x'a, który zeruje mianownik. Tutaj czegoś takiego nie ma. Nie ma też pierwiastka. Pamiętajmy, że możemy pierwiastkować przynajmniej w liceum jedynie wartości dodatnie. I w związku z powyższym jakieś x'y by tworzyły nam pod pierwiastkiem wartości ujemne i te x'y też byśmy musieli eliminować. Natomiast tu możemy każdego, możemy wstawić miliard, możemy wstawić minus trylion, możemy kwintylion wstawić, dowolne, naprawdę dowolne liczby w miejsce x'a i tak będzie to zawsze policzalne. Więc dziedzina funkcji to są x należące do rzeczywistych. I tyle. To jest to, jeżeli chodzi o funkcję kwadratową. Przecięcia z osią y. O właśnie, o tym jeszcze nie wspominałem. Bardzo przydatna informacja to jest informacja o współczynniku c lub inaczej wyrazie wolnym. Może na ten moment nie jest to dla Was istotne, natomiast potem gdzieś tam później będą wielomiany i wielomiany też mają ten współczynnik, jakiś tam współczynnik na końcu, wyraz wolny. To samo z funkcją liniową. Funkcja liniowa też ma wyraz wolny. I w sumie, niezależnie od tego, jaka to jest funkcja, czy to jest funkcja liniowa, czy kwadratowa, czy jakiś wielomian, po prostu jeżeli mamy na końcu jakąś liczbę, to jest tak zwany współczynnik, to jest tak zwany wyraz wolny i ten wyraz wolny mówi nam o tym, gdzie funkcja przecina oś y. Weźmy na przykład funkcję y równa się 7500 x kwadrat minus 30 000 x. Celowo dałem takie duże współczynniki, żeby Wam zademonstrować, że funkcja naprawdę może w różnoraki sposób wyglądać. Plus 2. Ja tylko w sumie skupię się na tym, że jest dodatnia. Tu gdzieś ma y, tu jest powiedzmy dwójka. To ta funkcja, ale tutaj jeszcze muszę ogarnąć, po której stronie przecina oś x. Policzmy sobie szybko w pamięci, ile jest b. b to jest, przepraszam, nie b, tylko p. p to jest minus b przez 2a, czyli 30 000, bo tu jest minus 30 000, albo policzmy, minus 30 000, ale sobie zadanie dałem, genialny jestem. Przez 2a, czyli przez 15. To jest dwójeczka. Tutaj gdzieś będzie przecięcie. Czyli ta funkcja wygląda mniej więcej o tak. Czyli tutaj jest p nasze. I w sumie niezależnie jak ostra ona jest, bo te 7500 to jest cholernie duży współczynnik. Ta funkcja jest szpikulcem takim, bardzo ostrym. Nie tak jak na moim rysunku. Mój rysunek jest poglądowy. Ale punkt przecięcia z osią y jest w punkcie 0,2. Inaczej 0,c.
tak? I każda funkcja kwadratowa w ten sposób będzie przecinać oś y. Dlaczego o tym wspominam? Czasami są zadania wymagające tego, żeby wyłuskać ze wzoru funkcji kwadratowej właśnie to miejsce. Czy to tworzy się jakiś trójkąt, czy z jakiejś innej przyczyny, no na ten moment niestety nie pamiętam treści zadań, ale w ten sposób po prostu liczymy sobie miejsce przecięcia z osią y. Pokazuję Wam jeszcze, jak to by na przykład działało w funkcji liniowej. To by mogło być tak, że na przykład 2x minus 3. Mamy prostą funkcję liniową, ona jest rosnąca i przecina w punkcie minus 3. Czyli znów wyraz wolny to minus 3 i przecięcie jest w punkcie 0 minus 3. Weźmy sobie jakiś trudny wielomian, na przykład 30x do 7 minus 5x do 5 plus 2x do 3 plus 3x kwadrat minus 7x plus 1. Od razu mówię, że nie będę się zastanawiał, jak wygląda ta funkcja. Żeby ją prawidłowo narysować, to bym musiał znać jej miejsca zerowe, może jakieś punkty przegięcia. Natomiast to, co nas interesuje w tym przykładzie, to nie jak ona wygląda, tylko gdzie przecina oś y. Jeżeli tutaj byłaby jedynka i ta funkcja wyglądałaby jakoś, w sumie nie konkretnie tak, na pewno raczej nie, ale przecięłaby oś y w punkcie właśnie 0, 1, gdyż wyraz wolny to jedynka. Więc skojarzcie sobie, że miejsce przecięcia z y zawsze jest w punkcie 0, przecinek, wyraz wolny. Czym jest wyraz wolny? Wyrażeniem bez x. Jeżeli byłby, jeszcze też inny przykład, jeżeli byłaby funkcja y równa się powiedzmy x kwadrat minus 7x, to moglibyśmy się zastanawiać, jaki tu jest wyraz wolny. Halo, no przecież tutaj nic nie jest napisane. No to jest napisane, bo brak czegoś to też informacja. Tu jest przecież plus 0. No jeżeli nic nie jest napisane, to tam nic nie ma, a nic w matematyce to 0. Ta funkcja wygląda po prostu w ten sposób. I przechodzi przez oś y w miejscu 0,0. Ok? Dobra, to jest kolejna rzecz. Symetria, o symetrii mówiłem. Myślę, że teraz możemy przejść do tak zwanych dwumianów kwadratowych. Zacznijmy jakieś przykłady, zacznijmy jakieś obliczenia. Dwumiany kwadratowe to jest, i to będą jakieś, powiedzmy, jakieś rozwiązywanie równań, czy coś może być. Dwumiany kwadratowe to takie przykłady funkcji kwadratowej, gdy mamy tylko dwie części z tej postaci y równa się ax kwadrat plus bx plus c. Na pewno jest to i które z tych dwóch. Przejdźmy sobie do tego przykładu, który przed chwilą miałem. Mamy x kwadrat minus 7x równa się 0. I teraz takie równanie od razu tak naprawdę nas pyta, jakie są miejsca zerowe? Skąd ja wymyślam to pytanie? To pytanie samo się nasuwa, bo po znaku równa się jest napisane 0, gdzie 0 jest osią x. To jest prosta, która jest na osi x. I w ten sposób można zadać pytanie, gdzie są miejsca zerowe. Nic prostszego, nie musimy liczyć delty, gdyż wcześniej Wam mówiłem, że trzeba liczyć deltę do miejsc zerowych. Nie zawsze. Na przykład w tym przypadku wystarczy wyciągnąć x przed nawias i miejscami zerowymi jest 0 i 7. Skąd ja tak szybko to liczę? Jeżeli mamy takie równanie i zazwyczaj w rozwiązywaniu równań dążymy do tego, żeby wyzerować jedną ze stron i wszystko przerzucić na jedną ze stron, bo jeżeli mamy taką sytuację jak tutaj, gdy mamy wielomian i iloczyn dwóch elementów, tu właśnie mamy taki iloczyn, wiemy, że wynik jest 0. Skąd się taki wynik bierze?
Jak uzyskać z mnożenia 0? Zastanówcie się nad tym chwilkę, dajcie sobie pauzę, dajcie sobie 30 sekund na rozmyślanie. Aby uzyskać 0 w mnożeniu, po prostu jeden z czynników musi być 0. Zatem albo to, czyli albo x jest równe 0 i to jest nasze pierwsze rozwiązanie, pierwszy pierwiastek, albo x minus 7 jest równy 0. Czyli x równa się 7. Stąd właśnie powiedziałem, że x1, x2 to jest 0 i 7, bo te obliczenia można potem w bardzo szybki sposób robić w pamięci. Co więcej, jak się przyjrzycie tej postaci, to jest postać iloczynowa funkcji kwadratowej. Tutaj ten pierwszy nawias to jest nic innego jak x plus 0, x minus 7. Cofnijmy się do tych wzorów i popatrzmy w to miejsce. W to miejsce i w to miejsce. Mamy x minus coś, x minus coś. Czyli nasze miejsce zerowe zawsze ma przeciwny znak do tego, który stoi przy nim, wewnątrz tej postaci w nawiasie. Czyli zgodnie z tym, co mówiłem, tutaj mogłoby być minus 0, ale pamiętajmy, że 0 nie ma żadnego znaku. 0 to 0. Więc tu mamy 0, a tu mamy 7. Jest napisane x minus 7, tak, równa się 0, nie zapominajmy. To od razu wiadomo, że to drugie miejsce zerowe to 7. Mam nadzieję, że to jest zrozumiane, ale zróbmy jakiś kolejny przykład. Na przykład będziemy mieć 3x kwadrat plus 9x, bo te współczynniki naprawdę mogą być różne. Ja teraz dobieram takie, które ładnie się wyciągają przed nawias i zawsze przed nawias wyciągamy tyle, ile fabryka miała. Ile się da, tyle wyciągamy. I tutaj standardowo. Ja to nazywam tak zwanym gołym x-em. Oczywiście wy możecie sobie to nazywać jak chcecie lub w ogóle tego nie nazywać. Więc to pierwsze miejsce zerowe to jest 0, a to drugie miejsce zerowe zgodnie z tym, co mówiłem wcześniej, jest trójką, z 2 brzuszkami, nie z 3. Jest minus trójką, oczywiście. Gdyż mamy tu plus. Jak to działa w stosunku do tamtego pierwotnego wzoru, tego x minus x1, x minus x2. We wzorze jest tutaj minus, a tutaj jest plus. Jak to się mogło stać, że tutaj jest plus 3? A no nic prostszego. Popatrzcie na taki zapis. Tak? Mamy taki zapis. Otwieram nawias x minus, otwieram nawias minus 3, zamykam. Wewnątrz tego nawiasu jest minus trójka na minusie, czyli na plusie, gdyż 2 minusy to plus, prawdaż? W mnożeniu. I tak to wygląda. Jeżeli macie z tym problem, z takim szybkim wyciąganiem tych miejsc zerowych z postaci iloczynowej, warto się tego nauczyć, bo to jest super wygodne. Jeżeli macie z tym problem, możecie za każdym razem liczyć z prostego równania. Czyli z każdego, że każdy czynnik mnożenia przyrównujecie do 0. Jeżeli obustronnie teraz odejmiemy trójkę, to i tak nam wyjdzie, że x to minus 3. Więc niezależnie jak do tego podejdziecie, czy po prostu będziecie natychmiast wyciągać pierwiastki tego równania, czy po prostu będziecie liczyć to z takich prostych równań, to już nie ma znaczenia. Ważne, że jest dobry wynik. I jeszcze kolejna rzecz a propos nomenklatury. Czasami w zadaniu jest napisane, że oblicz pierwiastki równania. I teraz bardzo ważne jest to, że niekoniecznie musi chodzić o pierwiastki, chociaż czasami pierwiastkiem jakiegoś równania jest po prostu pierwiastek z jakiejś liczby, ale nie zmienia to faktu, że pierwiastkami w zadaniu nazywamy rozwiązania, albo inaczej miejsca zerowe takiego równania. Zapamiętajcie to. Myślę, że ten dwumian jest omówiony, chociaż zróbmy jeszcze takie coś, że nie będą się współczynniki spinać. Na przykład niech to będzie 2x kwadrat minus 7x równa się 0. Pomimo tego, że ani dwójka, ani 7 nie mają wspólnych czynników, to ja i tak wyciągam 2x przed nawias.
Nie muszę wiedzieć, ile to jest, ile się mieści w siódemce dwójek, po prostu zapiszę to jako ułamek. Jest to bardzo wygodny sposób, bo tak samo jak poprzednio daje nam wyniki, czyli że jest x zerem, jak ja tam wspomniałem wcześniej goły x jest równy 7 drugich. Nie muszę tego jakoś straszliwie liczyć, bo wystarczy, że jak pamiętam, że jak wyciągam dwójkę przed nawias, to ta dwójka musi się w każdym z wyrażeń znaleźć w mianowniku. No i tutaj się też znalazła. Tu mam ładnie x napisany, tu mam wyciągnięte i też mam liczbę, nic nie musiałem liczyć. Zróbmy jeszcze jakiś przykład z ujemnym x-em. Na przykład minus 3x kwadrat plus, nie wiem, 8x równa się 0. Bardzo podobna sytuacja. Minus 3x wyciągam przed nawias. X przed nawiasem. Tutaj musi być x minus 8. Trójka w mianowniku równa się 0, czyli standardowo goły x, no i x równy minus 8 trzecich. Przećwiczcie sobie ten przykład, abyście umieli to robić. Pamiętajmy, że jak wyciągamy liczbę ujemną, to tutaj w tym miejscu, na to miejsce zwróćcie uwagę, tak? Z plusa nam się robi minus. Dlaczego? Bo jeden z tych minusów, bo tak powiedzmy, że jeden minus, drugi minus, jeden z tych minusów wyskoczył nam z przodu. Musimy pamiętać, że jeżeli pomnożymy minus razy minus, to uzyskamy plus. Ja to w ten sposób rozumiem, że jeżeli wyciągam minus przed nawias, to wewnątrz nawiasu muszę zmienić znak każdego elementu na przeciwny. Wcześniej pierwszy element był na minusie, teraz jest na plusie. Wcześniej drugi element był na plusie, teraz jest na minusie. Tak to musicie sobie jakoś rozpisać. Ewentualnie można zawsze zrobić sprawdzenie, co też zalecam. Jak robić sprawdzenie? Najzwyklej w świecie wymnożyć to, co mamy przed nawiasem, z nawiasem. Jeżeli wymnożymy minus 3x razy x, to uzyskamy minus 3x kwadrat, czyli jest prawidłowo. Jeżeli wymnożymy minus 3x razy minus 8 trzecich, uzyskamy na pewno wyrażenie na plusie, bo minus razy minus to jest plus. 3 razy 8 trzecich to 8, x dopisujemy i rzeczywiście się nam zgadza. Ok. Drugim rodzajem tak zwanych dwumianów kwadratowych jest taki dwumian, w którym nie ma tego wyrażenia bx, czyli b jest równe 0. I od razu jest c, na przykład taki. Można to zrobić na dwa sposoby. Tego, który teraz będę proponował, nie polecam. Po prostu zapisać to jako x kwadrat równa się 4 i wypierwiastkować. Pamiętajmy natomiast, że taki x wtedy ma dwa wyniki. Tak? Gdyż zarówno minus 2, jak i 2 podniesione do drugiej potęgi dadzą czwórkę. Można to oczywiście zapisać w ten sposób, że to jest x1 równa się 2, x2 równa się minus 2, ale wiem z doświadczenia, że uczniowie bardzo często o tym zapominają, żeby dopisać te dwa znaki lub żeby zapisać te dwa miejsca zerowe i im wychodzi w obliczeniach po prostu dwójka, co jest gigantycznym błędem, gdyż pamiętajmy, jeżeli funkcja ma najwyższą potęgę, na przykład w tym wypadku funkcji kwadratowej 2, to musimy brać pod uwagę dwa miejsca zerowe, no i rzeczywiście tu nam te dwa miejsca zerowe wyszły. Natomiast w funkcji kwadratowej bardzo często są używane tak zwane wzory skróconego mnożenia, które zaraz omówimy, jak tylko to skończymy. Bardzo często są te wzory skróconego mnożenia wykorzystywane i niektórzy z Was już pewnie na ten moment wiedzą, dlaczego ja o tym wspomniałem. Gdyż jeżeli się przyjrzymy temu wzorowi,
to jest nic innego jak właśnie różnica kwadratu. Różnicę kwadratów bardzo łatwo rozpisać. Zauważamy, że to jest kwadrat jednej liczby, odejmujemy kwadrat drugiej liczby. Tu już przed chwilą rozwiązaliśmy, wiemy jaka to jest liczba, 2 do kwadratu to 4. Więc możemy to rozpisać na dwa nawiasy. I zwróćcie uwagę, że to nam nie pozostawia żadnych wątpliwości. Od razu widzimy, że są dwa miejsca zerowe, zarówno 2, jak i minus 2 z jednego nawiasu. Mam nadzieję, że wiecie, w którym nawiasie jest 2, w którym minus 2. Dajcie pauzę, zastanówcie się, ja już piszę wynik. Tutaj z tego nawiasu, pod którym teraz piszę, wyjdzie 2, a z tego nawiasu, pod którym teraz piszę, wyjdzie minus 2. Ten sposób polecam. Wyłącznie ten drugi, powiedzmy, jest może jest łatwiejszy, może tak do tej pory rozwiązywaliście. Go straszliwie nie polecam. Bo po lewej stronie, zwróćcie uwagę, jak mamy to ładnie narysowane. Po pierwsze, u góry mamy postać ogólną funkcji kwadratowej. Spoko wygląda, możemy sobie tam coś policzyć jak chcemy. Czy to jakiś wierzchołek, czy powiedzmy miejsca zerowe, czy P i Q, jak chcemy. Tak naprawdę to też poza tym, że to jest postać ogólna, to też jest to postać kanoniczna funkcji kwadratowej. A na dole, ten dolny wiersz, w nim mamy postać iloczynową funkcji kwadratowej, nadal mamy funkcję kwadratową. A to, no co to jest? To nie jest funkcja kwadratowa, to są jakieś wyniki dziwne. Dlatego mówię, tak to liczmy, tak Wam zalecam. Przećwiczmy jakieś trudniejsze zadanie, na przykład zadanie 4x kwadrat minus 9. Oczywiście, że takie mogą być wyniki i zaraz Wam pokażę na dwa sposoby, jak to rozwiązywać. Pierwszy sposób, zastosujmy się do tego, co wcześniej mówiłem. Po prostu 2x minus 3 i 2x plus 3. Przede wszystkim nie musicie dawać w pierwszym nawiasie minusa, a w drugim plusa. Ja tak robię, czasami zresztą, też nie mam tej reguły. Jak chcecie sobie tam wpisujcie. To pamiętajmy, że mnożenie jest przemienne. Te dwa nawiasy są czynnikami mnożenia, mogą być zapisane w ten sposób. Problem teraz w tym zadaniu jest taki, że jeżeli nie widzicie, jaki jest wynik, to musicie go policzyć. Po prostu przyrównać każdy z nawiasów do 0, albo chociaż jeden. Ja to zrobię na potrzeby tego przykładu. 0, dodam 3. Ile liczenia? Takie proste zadania, a ile muszę liczyć? Podzielić na 2, x 3 drugie. Tutaj oczywiście są minus 3 drugie, nie będę już tego opisywał. Natomiast mimo wszystko ja tak nie robię. Ja bym zrobił to zadanie inaczej. Wyciągnąłbym wpierw czwórkę przed nawias, tak naprawdę też nie, ale zaraz Wam pokażę, dlaczego tak jest wygodniej dla Was, przynajmniej na początku. Bo mamy takie wyrażenie. Pamiętajmy, że zarówno dziewiątka, jak i czwórka to są łatwo pierwiastkowalne liczby. Więc możemy sobie przepisać. I teraz ważne jest, żeby ten współczynnik z przodu czwórkę mimo wszystko tam zostawić. W teorii niektórzy dzielą w tym momencie na 4. Nie zalecam tego. Ta czwórka w niczym nie przeszkadza. Ona sobie po prostu stoi z przodu. Jeżeli to jest zadanie, powiedzmy, optymalizacyjne i potem mielibyśmy liczyć jakąś wartość, to ta czwórka będzie potrzebna, a ona po prostu nam podczas tego dzielenia by znikła. Przekształcilibyśmy za mocno byśmy się postarali. Nie warto. Więc znowu zapisuję w ten sposób, że to jest minus 3 drugie i x plus 3 drugie. Ok? I tutaj jak widzicie, też od razu jest bardzo duży porządek w takim zadaniu. Po pierwsze, czwórka z przodu, jakiś tam współczynnik sobie stoi. Jeżeli bym chciał to rysować, no to będzie mi łatwiej. Po drugie, w każdym z nawiasów od razu mam widoczne miejsca zerowe. Po prostu je odczytuję w tym miejscu. To jest 3 drugie, minus 3 drugie, koniec. Nie muszę wykonywać tych zbędnych obliczeń później. Oczywiście Wy też nie musicie, może tutaj będziecie widzieć, ale ja staram się w swoich równaniach zawsze posiadać porządek i te wyrażenia, te czynniki tutaj x-owe zawsze mają jedynkę z przodu, a nie dwójkę czy jakąś inną liczbę. Oczywiście to jest umowne, kombinujcie jak chcecie. Jako wskazówkę też powiem, że
nie warto zostawiać minusów przy x wewnątrz tych kolejnych nawiasów. Dlaczego o tym wspominam? Bo potem, jeżeli będziemy rysować wielomiany, to będziemy musieli uważać na każdy minus w każdym nawiasie. A w wielomianach tych nawiasów może być naprawdę dużo i ciężko to potem ogarnąć. Ważny jest w sumie ten najważniejszy współczynnik z przodu, czy on ma plus, czy minus, wystarczy to nam i nie musimy wtedy zaglądać do każdego nawiasu, czy tam jest przypadkiem jakiś minus przy x. Ale to taka dygresja. Myślę, że to... Słuchajcie, mam dla Was teraz zagadkę. Spróbujcie rozwiązać coś takiego. Dam Wam liczby, które się łatwo pierwiastkują. X kwadrat plus 25 równa się 0. Spróbujcie to rozwiązać, powiedzcie, napiszcie sobie wyniki na kartce, no i sprawdźcie, co ja zaraz odpowiem. Powiedzmy, że macie 30 sekund, może 60 sekund, nie są takie trudne zadania. Czy tutaj, jakie Wam wyszły pierwiastki? Jeżeli chcecie odpowiedzieć na to pytanie, to wyobraźcie sobie, że tutaj takie równanie nie ma odpowiedzi rzeczywistych, gdyż jakbyśmy to przekształcili w ten sposób, tak, tym pierwszym sposobem, którego nie zalecam, to już widać pewien problem. Jeszcze trochę bardziej przekształćmy. Może teraz lepiej to zobaczycie. Tutaj pytanie brzmi, jaka liczba x podniesiona do kwadratu da nam minus 25/16. Wiemy, że potęgi parzyste nie są w stanie nam oddać liczby ujemnej. Wymyślmy sobie jakąś liczbę, na przykład 2. 2 do kwadratu, jak wiemy, to jest 4. Minus 2 do kwadratu, czyli minus 2 razy minus 2. Dwa minusy podczas mnożenia dają plus, to też 4 na plusie. To jeżeli używamy właśnie takiej potęgi parzystej, nie ma szans na uzyskanie wyniku ujemnego. Tak samo tutaj. Wcześniej Wam pokazywałem tamten sposób i mówiłem o wzorze skróconego mnożenia, czyli o różnicy kwadratu. Ale tutaj nie ma żadnej różnicy, tu jest suma. Nie ma wzoru takiego na sumę kwadratów, więc nie ma rozwiązania. Dla bardziej zaawansowanych pamiętajmy zawsze, że moglibyśmy liczyć tak zwane liczby urojone, ale to może w jakimś innym filmiku. Więc nie dajcie się też nabrać. To wszystko wygląda, jakby się pierwiastkowało. To wszystko wygląda, jakby miało miejsca zerowe, ale to nie była różnica kwadratów. Nie mogliśmy tego rozwiązać. Zostawcie komentarz, kto z Was się w tym momencie nabrał na to. Do czego my możemy przejść dalej? Robiliśmy sobie takie rzeczy. Teraz omówmy przekształcanie postaci. Zmienimy sobie postaci. Będziemy sobie zmieniać, możemy sobie zmienić tak. Ogólną na iloczynową albo kanoniczną. Iloczynową na ogólną albo kanoniczną zły palec. Oraz kanoniczną na iloczynową albo ogólną. Mam nadzieję, że Wam nie widzieliście. A jak widzieliście, to też zostawcie w komentarzach. No tak, nieważne. Sorki. Zatem przejdźmy do przykładu. Zróbmy jakiś prosty przykład. Y równa się x kwadrat plus 2x plus, albo nie plus, tylko minus 3. Takie naprawdę super proste przykłady można robić troszkę innym sposobem niż ja do tej pory pokazywałem we wzorach. Pokażę Wam teraz ten sposób. Jeżeli on się Wam podoba, to w komentarzach napiszcie, że chcecie, żebym nagrał konkretny filmik, jak to się robi. Natomiast tutaj konkretny filmik, jak to się robi. Konkretny filmik, w którym będzie więcej przykładów niż ten jeden. Czyli zapiszmy sobie to w ten sposób, że to jest x kwadrat plus 2x.
Ja tu widzę teraz początek wzoru skróconego mnożenia. Mówiłem o nich wcześniej i starajmy się te wzory skróconego mnożenia widzieć. Ja tu ten wzór widzę. Zastanówcie się, czy wy go widzicie. Co by trzeba było teraz dopisać? Nie patrzcie na tą minus trójkę. Pomyślcie, jaka liczba musiałaby teraz stanąć, żeby ten wzór skróconego mnożenia wyglądał jak wzór skróconego mnożenia. Mianowicie powinna tu stać jedynka. Oczywiście w tym momencie się to nie spina, bo zupełnie dwa różne równania napisałem, więc muszę jeszcze odjąć czwórkę, żeby 1 minus 4 nadal było minus trójką. I to równanie jest całkowicie prawidłowe. Nadal jest tym samym równaniem, tylko dziwniej, inaczej napisanym. Mogę teraz zapisać to równanie w ten sposób, gdyż tę część zapisuję jako wzór skróconego mnożenia i przepisuję minus czwórkę. Teraz jak się przyjrzycie, właśnie uzyskaliśmy postać kanoniczną, bez liczenia P, bez liczenia Q. Super sprawa i bardzo szybka, bardzo wygodna. Co więcej, teraz Wam powiem, jak policzyć miejsca zerowe. Ta czwórka, może inaczej, wyobraźmy sobie tą funkcję kwadratową. Funkcja kwadratowa, która ma taką postać, jest przesunięta o 1 w lewo, o przesunięciach powiemy w innym filmiku. Wygląda tak. Minus 4 przesuwają o 4 w dół, czyli wygląda tak. Czyli ma miejsce zerowe tu i tu. Zaraz do tego dojdziemy. A po co ja to mówię? Bo my chcemy teraz miejsca zerowe liczyć. Możecie już z wykresu się domyślać, jakie te miejsca zerowe są, ale zaraz to policzymy. Chociaż u mnie to w sumie słabo wygląda na tym wykresie. Nieważne. Jak policzyć miejsca zerowe w pamięci, mając taki wykres? Jeżeli wiemy, że P to minus 1, a ta czwórka, pierwiastek tej czwórki to 2, to musimy przenieść od minus 1 w prawo i w lewo. Zatem postać iloczynowa będzie x plus 3 x minus 1. Wiem, że to jest czarna magia, dlatego mówcie w komentarzach, czy chcecie zobaczyć, jak ja robię więcej takich przykładów. Natomiast jeżeli byśmy mieli robić to w normalny sposób, to po pierwsze, jak już mamy postać kanoniczną, to jest całkiem normalny sposób, który Wam pokazują w książkach, więc spokojnie możecie w ten sposób liczyć. Natomiast jak chcemy dojść dalej do postaci iloczynowej, to możemy policzyć tego pierwotnego naszego równania delta. Zatem liczymy deltę, to jest 2 do kwadratu 4, minus 4 razy minus 3 razy 1, czyli plus 12. Mam nadzieję, że rozumiecie, to jest 16. Co więcej, ja sobie zapiszę tutaj, że to jest po prostu 4 kwadrat. Jeżeli chcę liczyć miejsca zerowe, to liczę je natychmiast i jednocześnie. Minus 2, czyli minus b, plus minus 4 na 2. Zapiszcie sobie wzór, podstawcie do tego wzoru ABC. Pamiętacie ćwiczenie, w którym wypisywaliśmy ABC? Wypiszcie sobie ABC, stawcie do wzoru na x1, x2, obliczcie, zobaczcie, czy Wam wyjdzie jak ja. Jak mi. Z tego będą dwa wyniki. 1 tu, 1 tu. X równa się. Ale ja piszę. X równa się tak. Minus 2 minus 4, czyli minus 6 na 2. Minus 3. Minus 2 plus 4, czyli 2 na 2, to 1. Sprawdźmy nasze poprzednie obliczenia. Czy tu wychodzi 1, czy tu wychodzi minus 3? Sprawdźcie mnie, jak najbardziej. Więc mamy już na ten moment wszystkie 3 postaci zapisane. Ale powiedzmy, że nie znacie, jak wygląda postać iloczynowa, to przypomnijmy sobie jej wzór. x1, x minus, x2. Jak to zapiszemy? X minus 3, x minus 1. Tutaj jeszcze można uprościć i mamy x
plus 3, x minus 1. Voilà, przekształciliśmy postać ogólną do kanonicznej. To będzie powiedzmy O, to będzie kanoniczna, a to iloczynowa. I do iloczynowej. Teraz wymyślmy sobie jakąś postać iloczynową. Powiedzmy, niech to będzie x minus 5 i x minus 11. O, może być? Dobra. I to jest nasz y. Jaka to jest postać? Mam nadzieję, że... O, dorzućmy sobie tutaj dwójkę. Ciekaw jestem, co z tego wyjdzie. Jaka to jest postać? To jest postać ogólna? Może kanoniczna? Nie, to jest iloczynówka. Po czym poznać iloczynową? Gdyż jest tutaj mnożenie. Tak, mamy pomnożone dwa nawiasy. Tak, to jest iloczynowa. Jak już wiemy, że to jest postać iloczynowa, to możemy zacząć ją przekształcać. Ja proponuję zacząć od przekształcania na postać kanoniczną. Albo nie. Znaczy, ja bym tak zrobił, ale wiecie co? Myślę, że wam mogło być wygodniej przekształcić to w postać ogólną, aby potem móc sobie policzyć P i Q. A jeszcze inaczej, zrobimy obydwoma sposobami. Przekształćmy sobie to najpierw w postać ogólną. Ja to robię w ten sposób, że wymnażam dwa nawiasy. 2 przepisuję przed nawiasem i teraz robię 4 mnożenia. X razy x i ja to zaznaczę takimi ala wąsami. Trochę jak w podstawówce, ale niektórym z was może to dać jakiś benefit. Czyli tak, x razy x to jest x kwadrat. Skreślam tego wąsa, że go zrobiłem. X razy minus 11 to jest minus 11x. Skreślam tego wąsa, że go zrobiłem. Minus 5 razy x, minus 5x, skreślam. Minus 5 razy minus 55. Dwa minusy w mnożeniu, zmieniamy znak, plus. To w pamięci sobie jeszcze obliczamy, to jest minus 16x. Jeżeli tak nie umiecie, to sobie po prostu tutaj malutkie dopiszcie. Tak? To ewentualnie można wtedy skreślić. Równa się... I teraz będziemy wymnażać z dwójką. 2x kwadrat minus 32x plus 110. Rany boskie. Kto wymyśla te przykłady? Skąd 110 w takim przykładzie? No dobrze. I to jest postać ogólna. Możemy sobie ją zapisać. Voilà, ogólna. Teraz potrzebujemy postaci kanonicznej. W drugiej części będę liczył właśnie najpierw kanoniczną. Potrzebujemy kanonicznej. Pamiętamy, że wzór to minus b przez 2a, czyli podstawmy 32, bo minus 32 to plus 32 przez 4. Pamiętajcie, że tam jest na 2a, a nie na 2. Chodzi o to, że tam musicie pomnożyć współczynnik a razy 2 w mianowniku. Stąd czwórka, a nie dwójka. Jeżeli to podzielimy, to mamy 8. To nie jest wszystko, co potrzebujemy. Na Q mamy dwa sposoby do policzenia. Albo wrzucacie P do równania. Przyznam się, że mi się nie chce, gdyż wyjdą duże liczby i będę musiał dużo liczyć, więc po prostu policzę sobie deltę osobno i podzielę ją na 4. Nie wiem, które jest więcej liczenia, nieważne. To zrobię też dwoma sposobami. Zobaczymy, zdecydujemy, który był łatwiejszy. Delta to jest... O, już widzę. Dobrze, to jest minus 32 do kwadratu. Niech zastanawiacie się, ile to jest, nie liczcie na kalkulatorze. Minus 4 razy 2 razy 110. Ok, liczenie delty też nie było łatwe, więc chyba podstawienie P byłoby łatwiejsze. Jak ja liczę takie dziwne liczby, staram się wiedzieć o nich jak najwięcej. Na przykład o 32 wiem, że to jest 2 do 5, a 2 do 5 do drugiej to 1024, więc ja tego w ogóle nie liczę, po prostu znam wynik.
Następnie tutaj. Tu jest dość proste obliczenie, to jest po prostu 8 razy 110, czyli odejmujemy 880. Geniusz ze mnie w pisaniu. Jak odjąć takie liczby? Ja odejmuję 900, a potem dodaję 20. Czyli to jest 124, 144. Okej, delta jest spoko. Musi być taka delta, która się pierwiastkuje, bo przecież wyszły miejsca zerowe całkowite. Więc mamy deltę i liczymy Q. No ciężko mi powiedzieć, czy tym drugim sposobem byłoby lepiej. Minus 144 przez 8. 72. Jak ja liczę takie ułamki, oczywiście nie na kalkulatorze, tylko sobie je po kolei skracam. W związku z tym, że to są dwie liczby parzyste, to jest trzykrotnie będę skracał, bo 8 się trzykrotnie skraca przez 2. Zatem 72, 36, 18. Minus 18. Zapiszmy teraz postać kanoniczną. Y. Zapiszmy, że to jest kanoniczna. Nie zapominamy o tej dwójce. Niezwykle istotne jest to, żeby o tym pamiętać. X minus P kwadrat. Nie zapominajmy o kwadracie. Myślę, że jakbyście zapomnieli, to by się nic nie stało. Oczywiście byłoby źle, ale może by ktoś tego nie zauważył. I tam jest potem plus minus 18 piszemy. Oczywiście moglibyśmy od razu wpisać minus 18. Dobra, ja mówiłem, że będziemy to robić na dwa sposoby, więc zamiast ogólnej najpierw policzymy kanoniczną. Kanoniczna, nie wiem czy pamiętacie, podawałem wzór, że to jest x1 plus x2 na 2. Czyli to jest po prostu 5 plus 11, 16 na 2, 8. Czy tu było więcej liczenia? No, nie było. Mamy P. Skoro mamy P, podstawmy P do tego równania. Policzmy f od 8. I zwróćcie uwagę, że to będzie dość łatwe, bo mamy bardzo małe liczby. 8 minus 5 oraz 8 minus 11. W tym nawiasie 3, w tym nawiasie minus 3, 3 razy 3 minus 9, razy 2 minus 18. O kurczę, szybciej. Jednak ten sposób szybszy na kanoniczną. To było F. Zatem już możemy zapisać wzór na kanoniczną. Może dwukropek dopiszmy, kto wie, będzie ładniej. Przepisujemy dwójkę, pamiętamy o niej, x minus 8 kwadrat minus 18. No to wydaje mi się, że ten sposób był łatwiejszy niż te obliczenia wszystkie. Tym bardziej, że niektórzy z Was mogliby mieć problemy tutaj z tymi dużymi liczbami. Więc zwróćcie uwagę, jakie to jest ładne. To teraz moglibyśmy policzyć postać ogólną, ale ja nie będę liczył z tej postaci, tak jak poprzednio, żebym wymnażał, tylko stąd. I tutaj wydaje mi się, że też jest łatwiej, gdyż mam wzór skróconego mnożenia. Zrobię to na raty, chociaż tego nie lubię. Mam nadzieję, że znacie ten wzór skróconego mnożenia. To może następne, co omówimy, to będą właśnie wzory skróconego mnożenia. I minus 18. Czyli teraz tak, musimy wymnożyć i potem jeszcze zredukować 18. Czyli y i to już jest końcowa wersja, to jest ogólna. To jest 2x kwadrat minus 32x, też tak miałem poprzednio? Tak, ładnie. 2 razy 64 to 128, a jak odejmiemy 18, no to 110, jak bum cyk cyk. Ciekawe, czy bum cyk cyk tłumaczy się na angielski. I mamy postać ogólną i mamy dwa sposoby. Zwróćcie uwagę, że chyba tutaj było mniej obliczeń, więc ten sposób jest wygodniejszy i szybszy. Przynajmniej dla takich ładnych postaci. Czyli jak do tej pory przekształciliśmy postać ogólną na obydwie oraz postać iloczynową, to teraz zajmijmy się postacią kanoniczną, którą przekształcimy w na dwa inne sposoby. Zróbmy sobie coś jeszcze trudniejszego, może tym razem zrobimy jedną, drugą. Kurczę, aż mi się nie chce liczyć. Niech to będzie x
Tutaj dam parzystą, bo z dwójką, żeby mi się ładnie skracało, chociaż nie musielibyście mieć takiego zadania, ale minus 4 będzie. Minus 4 kwadrat i powiedzmy plus. Nie damy plus, bo jak będzie za wysoko, to nie będzie miejsc zerowych i będziemy mieć o jedno zadanie mniej. Czyli minus... nie mam pojęcia, co to mogłoby być. 5 powiedzmy. Dobra, niech będzie 5. Musi być 5 w takim razie. Niech będzie 5. Co teraz? Przekształćmy to na postać ogólną. Po prostu wymnóżmy i zobaczmy, co z tego wyjdzie. Jedna, druga zostawiam. Mamy x kwadrat minus nie 16, tylko 8. Zafiksowałem się poprzednim zadaniem. Plus 16 minus 5. Teraz wymnóżmy. Jedna, druga x kwadrat minus 4x plus 8 minus 5. No dobrze, zapiszmy to. Plus 8 minus 5. Patrzymy, że to jest 3. Czyli zapisujemy plus 3. I to jest postać ogólna, to była postać kanoniczna. Możemy zacząć liczyć iloczynówkę. Czy możemy jakoś sprytnie to policzyć? O, tutaj stąd ta jedna, druga nam psuje. Więc liczmy delta. Delta to jest 16 minus 6. O kurczę, słabe miejsca zerowe wyjdą. 10 albo pierwiastek 10 kwadrat. Zatem x1, 2. W sumie od razu zapiszmy wyniki. x1 równa się minus b, czyli 4 minus pierwiastek z 10 na 1, gdyż 2 razy a 2 razy 1 druga to 1 oraz x2 4 plus pierwiastek z 10 i w sumie nie napiszemy na 1, po prostu to jest wynik. I jak już to mamy, to możemy zapisać postać ogólną, przepraszam, iloczynową. Y równa się x, otwieram nawias. Pamiętajmy o jednej, drugiej. No i nawet mi się zdarzy zapomnieć. X minus. Jak mamy problem z takim dwuczynnikowym wynikiem, to napiszmy go w nawiasie. I 4 minus 4 plus pierwiastek. Jakie 4? To miał być x. Już widzę, że jestem trochę zmęczony tym nagraniem, jest dość długie, ale jeszcze omówimy potem wzory skróconego mnożenia. Jeszcze trochę mamy do roboty. Tak to będzie wyglądać, musimy to uprościć. Jedna, druga, x minus. Jeżeli mamy przed nawiasem minus, to jest tak jakby minus 1, jeżeli macie z tym problem. Pierwszy sposób to po prostu wyobrażacie sobie, że zmieniacie wszystkie znaki wewnątrz nawiasu na przeciwne i opuszczacie nawias, lub skoro przed nawiasem jest minus, to tak naprawdę jest minus 1 i wymnażacie minus 1 razy każdy czynnik nawiasu. X minus 4 minus pierwiastek 10. I to jest postać iloczynowa tego zadania. Tutaj mamy ogólną, tu mamy kanoniczną. Wszystkie przykłady zrobiliśmy. Zajmijmy się teraz wzorami skróconego mnożenia, które niezwykle często będą pojawiać się w funkcjach kwadratowych. Po pierwsze, starajcie się je zawsze zauważyć. Wzory skróconego mnożenia wyglądają tak. I tutaj popatrzcie, mamy a plus minus b kwadrat. To są dwa wzory na tak zwane kwadrat sumy i kwadrat różnicy. One obydwa wyglądają identycznie, przynajmniej mają takie same czynniki, czyli w obydwu jest zarówno a kwadrat, jak i b kwadrat i różnią się tylko i wyłącznie środkowym wyrażeniem. I teraz, jeżeli jest plus, to jest plus. Jeżeli jest minus, to jest minus.
Okay? Więc postarajcie się zapamiętać w ten sposób, że te dwa wzory skróconego mnożenia wyglądają, działają identycznie. I jeżeli jest plus, to tam piszemy plus i wszędzie są plusy. Jeżeli jest minus, to przy środkowym wyrażeniu jest minus. To są dwa pierwsze wzory zapisane w jednym. Zwróćcie, jak to bardzo ułatwia takie myślenie, jak to bardzo ułatwia zapamiętywanie wzorów. Mamy dwa wzory zapamiętane za jednym zamachem. I drugi wzór to jest a kwadrat minus b kwadrat. I wtedy mamy a minus b i a plus b. Ten wzór nazywa się różnica kwadratów i polega na tym, że zamieniamy go na dwa nawiasy, w którym jest a oraz b i te nawiasy między sobą się różnią tym, że mają minus. Ale minus jest w tym wyrażeniu, przy którym jest minus. Czyli tutaj było a kwadrat minus b kwadrat i minus jest przy wyrażeniu b. Ok? Też zwróćcie na to uwagę. Zróbmy przykład. Na przykład mogłoby to być 25 x kwadrat minus 16 i to by się wtedy równało 5x minus 4 5x plus 4. Wydaje mi się, że z takich newralgicznych rzeczy dotyczących funkcji kwadratowej mamy wszystko, bo liczyliśmy miejsce zerowe, liczyliśmy p, liczyliśmy q, wiemy jak znaleźć zbiór wartości, wiemy jaka jest dziedzina, umiemy znaleźć punkt przecięcia z osią y. Myślę, że tyle wystarczy. W każdym razie zapraszam do lajkowania tego filmu. Wspieracie w ten sposób mój kanał i te zadania rozpowszechniacie większej liczbie użytkowników. Zachęcam też do wykupienia wspierania indywidualnego. Możecie wykupić sobie rozwiązanie przeze mnie dowolnego zadania matematycznego lub chemicznego czy fizycznego. No i co? Subujcie. Pozdrawiam do następnego filmiku.